This is how an ordinary day looks like in my studio. Tak wygląda mój zwykły dzień, where I reconstruct faces gdzie from the past. rekonstruuję twarze z przeszłości. And it's a big honor to make this young girl from Pień that we are all here tonight to wielki zaszczyt hear about. Rekonstruować tą młodą dziewczynę z Pnia, dla której tu jesteśmy dzisiaj. But I'm going to have to let you have some patience because I'm gonna tell you about a bit about the technique of facial reconstruction. Ale cierpliwości, najpierw powiem trochę o technice rekonstrukcji. First, before I come into this with the young girl from Pień. Zanim przejdziemy do młodej dziewczyny z Pnia. It's a great image. Piękny obraz. This is what I'm going to talk about tonight. O tym będę rozmawiał. First, my own background. Where did I start? How did I get this extreme, unusual work that I have? Skąd się wziąłem i skąd mam tą wspaniałą pracę? Then I'm going to talk about the technique of facial reconstruction, and I'm going to let you follow a case study where I use this technique. Będę mówił o technice rekonstrukcji twarzy i pokażę jeden przypadek. And then we have Zosia, the young girl from Pień. Potem Zosia, młoda dziewczyna z Pnia. And the accuracy of facial reconstruction is an important issue, so this I will talk a bit about. Bardzo ważny temat, dokładność rekonstrukcji twarzy. And we are finishing with some other projects that are interesting for me and I hope also for you. I na koniec inne projekty, które mam nadzieję będą w waszym zainteresowaniu. But we start from the beginning. Where did I start? Najpierw początek. I studied archaeology and art in Stockholm, where I grew up. Studiowałem in Sweden. Sztukę i archeologię w Sztokholmie, tam gdzie dorastałem, w Szwecji. For more than 5 years. Więcej niż 5 lat. And I was very happy to do so. It was very enjoyable. I really liked doing this. Naprawdę podobało mi się to. But in the back of my mind, I realized that it can be a problem to find a job when you are just doing what you think it's fun to do. Wiedziałem, że będzie problem ze znalezieniem pracy, gdzie bym mógł robić to, co lubię. But I was happy enough to actually get my first commission when I was finished, back in 1996. Ale miałem szczęście, że dostałem pierwsze zlecenie w 1996 roku. For a museum in Sweden. Dla muzeum w Szwecji. And what I did then, 30 years ago almost, and what I still do is to create lifelike figures and sculptures for museums. To, co wtedy robiłem, robię do dzisiaj. Tworzę prawdziwe figury dla muzeów. And this is actually one of the first sculptures that I made. It's a small one. It's mała figura. Like 40 centimeters high. Pierwsza, którą zrobiłem. It's almost 30 years ago, but it was very enjoyable. 30 lat temu to była naprawdę świetna zabawa. And after this I started to create life-size sculptures and figures. Potem zacząłem tworzyć figury w takich naturalnych kształtach. Created portraits and characters. I portrety osoby. Like Winston Churchill here. Like Winston Churchill. And the technique of reconstructing a face I learned in Manchester in England back in 2001. Techniki rekonstrukcji twarzy uczyłem się w Manchesterze w 2001. And this is actually what I do almost all the time nowadays, reconstructing faces from archaeological findings. I tak teraz robię, czyli rekonstruuję twarze z odkryć archeologicznych. Yes, the technique of facial reconstruction. I'm going to show you a bit about that. But first of all, what is a facial reconstruction? Co to jest rekonstrukcja twarzy?
it is to rebuild a face from the skull. To jest odbudowanie twarzy z czaszki. To study the skull and to try to establish the face that once were placed onto the skull. Studiowanie czaszki i ustawieniu, ostoleniu, co trzeba na nią nałożyć. This technique is not new. It's quite old. The first attempts were made in the late 19th centuries. To nie nowa technika, były już pierwsze próby w późnym XIX wieku. But it has developed a lot. The last 10-15 years, the use of DNA analysis has made it much more accurate and much more modern, so to speak. Przez ostatnie 10-15 lat bardzo się rozwinęła dzięki temu, że rozwinęliśmy analizę DNA, która to umożliwiła. And the technique is used by the police when they have a victim, a deceased victim, that they can't identify, and this can be a help to identify this person. Ta technika pomaga policji w identyfikowaniu osoby zmarłej, ofiary, kiedy nie możemy jej zidentyfikować w inny sposób. I have been involved in 2 cold cases for the Swedish police. Byłem zaangażowany w 2 takie przypadki dla policji. And made 2 reconstructions for them. Zrobiłem dla nich 2 rekonstrukcje. Unfortunately, they are still not solved, but I'm hoping we will progress. Niestety sprawy nie są jeszcze rozwiązane, ale mam nadzieję, że będziemy postępować do przodu. Maybe actually in the coming year. O, może w przyszłym roku. And also it's used by museums to illustrate archaeological findings, and that is what I'm going to talk about tonight. I jest to używane przez muzea do zilustrowania odkryć archeologicznych. To, o czym będę dzisiaj mówił. Because I think it's another thing to meet a face, to go to a museum and just meet a skeleton is something else. But to meet a face makes it much more personal, it makes you involved emotionally. To jest zupełnie co innego patrzeć na szkielet, a zupełnie co innego spojrzeć na twarz i wywołać u siebie jakąś relację emocjonalną do tej twarzy. And you get a contact with history, which I think is the aim for facial reconstructions used by museums. Z historią, a to jest przecież cel rekonstrukcji twarzy. And I'm going to show you the technique in a case study. It is a project I made like 4 years ago. Pokażę tę technikę na przykładzie studium przypadku, które zrobiłem 4 lata temu. It's a Stone Age woman found in the northern parts of Sweden. To jest kobieta z epoki kamiennej, z północnej części Szwecji. And she's called Laga. Ma na imię Laga. She is about 4,000 years old and ma 4000 lat. Very nicely preserved skull. I miała świetnie zachowaną czaszkę. But first of all, I need to get a copy of this skull. I can't use the original skull, of course. Przede wszystkim ja potrzebuję kopii czaszki. Oczywiście nie używam czaszki oryginalnej. And here you can see a colleague of mine. To jest mój kolega. Let's see. He is working with the scanning. You can see. Pracuje ze skanowaniem. Can I use this? No, it's not. It's not working on that screen. But you can see the original skull to the left of him. Jest tam oryginalna po lewej stronie czaszka. And the scanner in front of it. I skaner przed nią. And he gets the 3D digital image on the computer. On otrzymuje na komputerze obraz trójwymiarowy. And you can also use a CT scanner in a hospital, of course. Można też użyć tomograf komputerowy w szpitalu. But with this technique we get a 3D image in the computer which we then can
connect with a 3D printer. Tą techniką otrzymujemy obraz trójwymiarowy, który łączymy z trójwymiarowym drukowaniem. That produces an exact copy of the skull. I to produkuje dokładną kopię czaszki. And on this copy I can start my work. A ja zaczynam na tej kopii moją pracę. So this is what our Stone Age friend Laga looks like after the printing of the skull. Tak wygląda nasza przyjaciółka Laga z epoki kamiennej po wydrukowaniu jej czaszki. It is many people say that all skulls are alike, but I work with skulls every day. Wielu ludzi mówi, że wszystkie czaszki są takie same, ale ja pracuję z czaszkami codziennie. They are definitely not alike. My work is to find the differences between the skulls. Zdecydowanie nie są takie same i moją pracą jest znaleźć te różnice. And this woman carries some features in the skull that I would say is quite typical for Stone Age early history archaeological findings. Ta czaszka prezentuje pewne cechy, które są właśnie według mnie typowe dla epoki kamiennej. She has some almost masculine features, a heavy jaw, for example. Ma pewne męskie cechy, na przykład dużą szczękę. And the muscle attachments are quite pronounced. Również bardzo widoczne, zaznaczone są przyczepy mięśni. Okay, so now we have the copy. Mamy kopię. And the next thing is to use the methods to produce a facial reconstruction. I następną rzeczą są metody używane do rekonstrukcji twarzy. And there are three methods that I use. Ja używam trzech. First of all, the knowledge of the tissue depth, czyli znajomość głębokości tkanki na twarzy, which is you can feel in your own forehead. You can feel the bone very close to the skin. Możemy dotknąć, jak blisko jest. If you feel on the cheeks, they are much longer distance, and this is what this reflects. Na policzku ta odległość do kości jest większa. And the next method is rebuilding of the facial muscles. Następna metoda to odbudowanie mięśni twarzy. Starting with the most deep-lying muscles and working myself outwards. Zaczynając od tych najgłębszych do tych zewnętrznych. And for the last 10 or 15 years, it's also possible to use DNA analysis and isotopic analysis. Przez ostatnie 10-15 lat to jest możliwe dzięki analizom DNA i analizom izotopowym. But we start with the knowledge of the tissue depth. Ale zaczynamy od głębokości tkanki. This has been developed for over 100 years, actually. To rozwija się od 100 lat właściwie. And measurements has been made on individuals, both deceased and living, actually. Pomiary robione były na jednostkach i żywych, i zmarłych. On specific landmarks in the face. Na różnych znacznikach na twarzy. But before I start, I need to know four facts. Zanim zacznę, muszę mieć 4 fakty. And that is the individual's age, the gender and the ethnicity, pochodzenie etniczne, and also the weight of the person, because i wagę tej osoby. These things influences how thick the tissue depth in the face will become. Te czynniki wpływają na to, jak głęboka jest tkanka na twarzy. So when we know these 4 facts, I work together with an osteologist, an expert in bones, to establish these facts. Ustalam te fakty z osteologiem, ekspertem od kości. Then I can start to decide which chart, which measurement table to use. I wtedy mogę zdecydować, którą tabelę pomiarów mogę użyć. There are a lot of these surveys and investigations that has been made over the years.
Przez lata zrobiono wiele takich pomiarów. These measurements are then transferred to pegs that are glued upon the skull on these anatomical landmarks of the skull. Te pomiary są przeniesione na model czaszki za pomocą kołków przyklejonych do modelu. And the idea is to, when I start working with the clay, reconstructing the face, to cover the pegs, then I know the tissue depth is established. Wtedy zaczynam pracować z gliną, którą przykrywam te kołki i wtedy mam odtworzoną głębokość tkanki. Yes, the placement of the eyes. Umiejscowienie oczu. I also use, there are methods to establish the nose, the mouth and the eyes. Są metody, żeby ustalić szczegóły oczu, nosa i uszu. To calculate, for example, the depth of how deep set the eyes are. Na przykład przeliczyć, jak głęboko oczy są osadzone. How the eyelids are shaped. Jak uformowane są powieki. And the angle of the eyelid as well. I kąt powieki oka. And here is the place, the eyes placed in the sockets. No i oczy są umiejscowione. Yes. The next method to show here is the rebuilding of the facial muscles. Odbudowanie mięśni twarzy. And there are, you can see where the muscle has attached to the skull. Można zobaczyć, gdzie mięsień jest przytwierdzony do czaszki. The more heavy, the stronger muscle, the more relief it leaves on the skull, in the bone. Im silniejszy mięsień, tym większy ślad zostawia na kości. So we can tell a bit about the size, and also the location varies from individual to individual a bit. Więc rozmiar i położenie może się różnić od czaszki do czaszki. And there are about 18 muscles that I reconstruct, although I think that the actual number of muscles in the face are a bit about over 40 actually. Ja konstruuję 18 mięśni, chociaż w twarzy jest około 40. But I reconstruct the most important ones to establish the shape of the face. Ja rekonstruuję 18 tych najważniejszych, żeby ustalić kształt twarzy. Let's see. Yes. We're back with our Stone Age Wracamy laga. do lagi. And as you can see, I have started with the muscles on the side of her head. Zacząłem od mięśni po boku. And she has quite prominent relief where the muscle has attached. So she probably had quite a heavy muscle here on the side of her Ma head. całkiem widoczny ślad przyczepu mięśnia, więc prawdopodobnie mięśnie były mocne. Yes, next is the DNA and isotopic analysis. What can they tell us? How can this be helpful? Co mówią analizy DNA i izotopowe? DNA can tell us about the pigmentation of the color of the hair, the eyes, and also the skin, which is a bit groundbreaking and mind-blowing. To jest niesamowite, że DNA może nam powiedzieć, jaka jest pigmentacja włosów, oczu czy skóry. Especially when you work with very old findings from the earliest Stone Age. Szczególnie kiedy są to bardzo stare, na przykład z wczesnej epoki kamienia. For example, in Scandinavia, and discover that the DNA actually tells us that the individuals from this era were very dark-skinned, which is a very fascinating fact. Skandynawskie DNA mówi nam, że nasi przodkowie mieli bardzo ciemną skórę, ciemną karnację. DNA can also tell us a bit about kinship, of course, and also about origin.
DNA mówi o krewnych i o pochodzeniu. And for the last 5 years or so, it is also possible to distinguish certain features of the face via DNA. A przez ostatnich 5 lat dzięki DNA możemy też określić pewne cechy twarzy. So I'm actually working on a project right now where from DNA we can tell that the person had an upturned nose, which is quite fascinating. Teraz pracuję nad projektem, w którym z DNA możemy powiedzieć, że osoba, nad którą pracuję, miała zadarty nos. And I also like to bring isotopic analysis into the project because it can tell us about the diet and the mobility, how a person has moved around in the lifetimes, especially in the younger years. Analizy izotopowe mówią nam o diecie oraz o mobilności danej osoby, jak się przemieszczała. It gives us a context of this individual, the life they have lived. Daje nam kontekst życia danej osoby. Yes, and you can see at the chewing muscles here, the side of the jaw. Po stronach żuchwy widzimy mięśnie żujące. They are also, the muscle attachments are heavy for a lady. Przyczepy są również mocne jak na kobietę. So she had quite strong muscles to use for chewing. Miała silne mięśnie do rzucia. And I think it's true to say that people from this, she's something like 4,000 years old, they had more muscles at this period in history. Ona ma około 4000 lat i można powiedzieć, że ludzie z tego okresu mieli więcej mięśni. And I'm starting working on muscles connecting to the mouth. Teraz zaczynam pracować nad mięśniami połączonymi z ustami. And as you can see here, she has quite prominent and large teeth. Ma całkiem duże, przodujące zęby. And this is what I use when I establish the size and the width of the mouth and the lips. Tak ustalam rozmiar ust i ich kształt. And this Laga, her teeth tells me that she has quite a prominent mouth. Więc Laga ma takie wysunięte do przodu usta. And it probably looked something like this. Prawdopodobnie wyglądające jakoś tak. And I'm working here with the muscles of the chin. Teraz mięśnie podbródka. She has also, again, for a lady, for a woman, rather muscle attachments are pronounced. Znowu, jak na kobietę, ma silne przyczepy. And at this point I let her close her eyes. It's kind of nice to not have these eyes stare at you when you work. No i teraz pozwala mi zamknąć oczy, żeby już się na mnie tak nie gapiła. And one of the most frequent questions is jedno z najczęściej zadawanych pytań. How can you tell anything about the nose because it's just a hole, the nasal Jak można cavity. powiedzieć coś o nosie, skoro to tylko dziura? But it's actually there are ways to establish the shape and the size of a nose quite accurate actually. Ale są sposoby na to, żeby ustalić całkiem dokładny kształt nosa. As you see, I look at the end of the nasal bone and also the nasal spine at the bottom of the nasal cavity. Patrzymy na kości, te oznaczone na górze. And I pay extra attention on the direction of the nasal spine. Szczególnie zwracam uwagę na kierunek kości. And as you can see here, it's pointing upwards. Ta kość kieruje w górę. And on this other skull, it's pointing downwards. A na tej drugiej czaszce w dół. And
this is probably what these two noses would have looked like. Tak prawdopodobnie wyglądałyby te dwa nosy. The upturned nasal spine will produce an upturned nose. Nos zadarty, zaznaczony tą kością idącą w górę. And the downturned nasal spine produces a more downturned hawk nose. Bardziej zagięty w dół nos. We can also have a look at the nasal cavity, the width of the nasal cavity. Patrzymy też na otwór nosowy i na jego szerokość. This skull, as you can see, I think at least that she has quite a large width. The width of the nasal cavity is big. Według mnie otwór jest szeroki. You can compare it here with a nasal cavity that is narrow. Można porównać to z wąskim. And this is also, of course, very important when we have a look at how the nose would have, what it would look like. To jest też ważne, jak chcemy wiedzieć, jak wygląda nos. So this is the nose I reconstructed for Laga. To jest nos, który zrekonstruowałem dla Lagi. It's a bit upturned, and as you can see, the left nostril is a bit higher placed than the right one. Jest lekko zadarty i lewe nozdrze jest troszeczkę wyżej niż prawe. And this is, our faces are all asymmetrical, and this is very common that you find this in faces actually. Nasze twarze są bardzo niesymetryczne, to jest bardzo popularne. But also important to actually see all these asymmetrical features. Ale także ważne, żeby widzieć te asymetryczne cechy. As they produces our individual faces. One tworzą nasze indywidualne twarze. Yes, and we come to the ears. And the ears are, we can see where they are located, of course. Przechodzimy do uszu. Oczywiście wiemy, gdzie będą ulokowane. And we can tell a bit about the size of the ear, but the details of the ear, it's not possible to predict. Trochę możemy powiedzieć, jaki będzie ich rozmiar, ale nie możemy nic przewidzieć na temat detali. It might be that DNA can tell us in a few years, but today we can't predict the exact shape of the ear. Dzisiaj dokładnego kształtu ucha nie przewidzimy. Być może DNA powie nam to za parę lat. And I work further here, and she gets a neck and a part of the chest, as you see. Otrzymuje szyję i część klatki piersiowej. And she's very short, this lady. She's not more than 150 centimeters. Ta pani jest bardzo niska. Sorry, 140. Oscar, is it 140? Sorry. 150. 150. Yes. I 1,50 m. Yeah. And next step is to cover this face with a layer representing the skin. Teraz przykrywam tą twarz warstwą, która ma przedstawiać skórę. And I think I forgot to mention, I use a plasticine clay when I produce this reconstruction. I używa plastycznej gliny do tego. And here you can see the whole face covered with this layer of skin. Tak wygląda cała twarz przykryta warstwą skóry. And it's somewhere here when we get to this point. Kiedy docieramy do tego miejsca, that we go from a scientific part of the process and glides into a more artistic one. Przechodzimy gładko od takiego naukowego podejścia do bardziej artystycznego. Where I need to make small, subtle additions to the face to make it believable, to make it look like a human. Kiedy, żeby uwiarygodnić tą twarz i żeby wyglądała jak ludzka, wprowadzam pewne detale, bardzo subtelne. But still keep the typical features that I have established using this technique.
wciąż zachowując te typowe cechy, które ustaliłem używając poprzednich technik. So it's time to let her open the eyes, and the next step Czas, is żeby otworzyła oczy. working with details, and this is what I she looked pracujemy nad like detalami i tak ona wygląda. when I was finished with the reconstruction. She was found together with a small child at Była odnaleziona z małym dzieckiem, 7 years old or something, and 7-letnim. we believe that she had some kind of family relation to this child. Uważamy, że była spokrewniona w pewnym sensie z tym dzieckiem. So my idea when I made this face is that she's looking upon her child, Mój pomysł na tę twarz był taki, że ona patrzy na to dziecko. or if it was her brother or sister, we don't know. Lub na brata lub siostrę. Yes, once it's finished, we want the face to be look like a human being as close as we can get, and in order to do so, Kiedy twarz jest skończona, chcemy, żeby już wyglądała tak jak naprawdę ludzka twarz. I make a mold and cast the face in skin pigmented silicone. Robię matrycę i odlewam twarz w silikonie pigmentowanym jak skóra. That makes a high realistic impression. To daje wysoko realistyczne wrażenie. And in this silicone I can insert hair, real human hair into the silicone. W tym silikonie mogę umieścić prawdziwe ludzkie włosy. And I also work further with pigmentation and details. Dalej pracuję z pigmentacją i szczegółami. And let a colleague work with the clothings for this Stone Age lady. Mój kolega pracuje nad ubraniem dla tej kamiennej kobiety. And this is what she looked like finished. I tak wygląda, jak jest skończona. She is a full-size figure, Jest full body postacią. figure. And this is a close-up. To zbliżenie. You can see how realistic it gets when you Spójrzcie, work with silicone. Jak prawdziwie wygląda. And she works in a way that in the museum where she is exhibited, that she gets a contact with the viewer, and No tak pracuje, że ma kontakt z odwiedzającym muzeum. and it's a great way to get people interested in archaeology, actually. Tak możemy zainteresować ludzi archeologią. Yes, now for why you're all here, I guess. A teraz to, dlaczego tu przyszliście? And you heard Dariusz I speak about słyszeliście the finding, and Darka. I got this honor, fantastic commission to make the facial reconstruction of her. Miałem zaszczyt robić to zlecenie, czyli rekonstrukcję twarzy Zosi. It was about a year ago, and it was Około rok temu. she was world famous Ona była już wtedy sławna na całym świecie. before this, and I hope that the face will make her even more famous. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze sławniejsza dzięki twarzy. And it is the grave is it's a fantastic and a unique finding. To jest fantastyczne, unikalne znalezisko. With a very strong emotional content, I must say. Z bardzo silną zawartością emocjonalną. With the sickle and the padlock, it's z tym sierpem i z tą kłódką. Strong images that you silne obrazy. And I was here in Poland in April and byłem tu w kwietniu. saw the original skeleton together with the sickle and the padlock. Zobaczyłem szkielet z tym sierpem i kłódką. And it is, you get emotional when you look at this because it's really Jesteś poruszony, jak widzisz coś takiego. tragic in a way, but also tells the story that the people that buried her with this, they were absolutely terrified and scared of this young, very young lady.
To jest tragiczny obraz, ale oczywiście mówi też o tym, jak bali się jej ludzie, którzy ją pochowali. She was probably not even 20 at the time of the death. Prawdopodobnie nie miała nawet 20 lat w chwili śmierci. And she was suffering from multiple diseases. Cierpiała na wiele chorób. She suffered from one condition that made her faint. Jedną z tych chorób, dolegliwości było to, że mdlała. And caused severe headaches. Powodowało to bóle głowy. It was the blood veins towards her head that was blocked. Blokowane były naczynia krwionośne, które miały doprowadzać krew do mózgu. When she leaned her head in certain directions, which must have been could have been a bit scary for the people around her, perhaps. A to mogło przestraszyć ludzi wokół niej. She also suffered from some kind of cancer, although it was in Cierpiała też an na early jakiegoś stage. raka, ale w wczesnym stadium. So she didn't die of the cancer. Nie zmarła na raka. But these two diseases meant that her body had problem to. She from time to time she had problem with the nourishment. She must have been a bit undernourished. Te dwie choroby spowodowały, że była trochę niedożywiona. But in strong contrast to this is the find of the gold brocade ribbon that tells the story of a rich family, a wealthy family. W silnym kontraście do jej dolegliwości widzimy, że została odnaleziona jako osoba pochowana z bogatej rodziny. So it makes the context of this a rather complex context. To sprawia, że kontekst jej pochówku jest raczej skomplikowany. And it can tell a bit about the origin of her, perhaps from a noble, wealthy family, we don't know. Możemy też powiedzieć coś o jej rodzinie, bogatej rodzinie. And there has been made DNA analysis. Zrobiliśmy analizę DNA. And isotopic analysis that i izotopową. Are giving us a bit clues to where she might have come from, if she was a local or from another area. One dały nam wskazówki na temat tego, skąd ona może pochodzić, czy lokalnie, czy nie. But we don't know that at the time. Teraz nie wiemy tego dokładnie jeszcze. If I understand correctly from Dariusz and Magda, some jak rozumiem things od Darka i Magdy, can suggest that she might have her origin in southern parts of Scandinavia. But pewne rzeczy mogą sugerować, że pochodzi ze Skandynawii, południowej Skandynawii. It is not certain. To nie jest pewne. But this is the copy of the skull that was produced here in Poland. To jest kopia czaszki, która została wyprodukowana tutaj w Polsce. It is printed in Warsaw. Wydrukowana w Warszawie. And it's fantastically detailed i fantastycznie copy. Szczegółowa kopia. I wish all my projects were supplied with this quality. Chciałbym mieć takie do wszystkich projektów. So on the copy I can start my work. Na tej kopii zaczynam pracę. And I noticed some things on her skull as I started. Kiedy zauważyłem parę rzeczy na jej czaszce. There were some asymmetries in the cheekbones. Były pewne asymetrie w kościach policzkowych. But also one of the first things you notice is the teeth. Jedną z pierwszych rzeczy zauważasz zęby. That are prominent and towards the large size. Duże i przodujące. And the cheek, their overall facial shape is, I would say, almost a bit round, actually. Kształt twarzy jest prawie okrągły. And the forehead is also rounded and rather typically for a female. Zaokrąglone czoło, raczej typowo dla kobiety. So the first thing I do is to
place these pegs representing the tissue depth. Pierwszą rzeczą, jaką ja robię, to umiejscowienie tych koków, żeby reprezentowały głębokość tkanki. On the spots, the exact landmarks, anatomical landmarks on the skull. Tam, gdzie widzę anatomiczne znaczniki. And then I place the eyes in the sockets. Wtedy umiejscowiam oczy. And we don't have the DNA to tell us the pigmentation. Unfortunately, it was not of that quality, the DNA. DNA nie było takiej jakości, żeby można określić kolor oczu. So we had to make assumptions here, and Więc założyliśmy, we decided to go for blue eyes, że będą niebieskie. dark blonde hair, and Ciemnoblond włosy. taking into account that she had all those diseases. A z powodu swoich For chorób me, I thought that she must have been rather pale pomyślałem, in the że skin. była raczej blada. And then I start to reconstruct the muscles, and she's very Zaczynam rekonstruować gracile. mięśnie. She's very young, so she has Jest bardzo młoda. not that much muscle attachments on the skull. Nie ma dużo przyczepów mięśni na twarzy. So it's Na czaszce. rather slender, gracile muscles, not Raczej big ones. smukłe mięśnie. And here are the chewing muscles on the side of the jaw. Teraz mięśnie żujące z And boku. we are approaching the mouth. Zbliżamy się do ust. And she has an overbite, and she has these prominent teeth. Nadgryz, So zgryz przodujący. this means that the mouth must have been quite striking in her feature. When you looked at her face, the To znaczy, mouth że usta wyróżniały się. is prominent. And I work with the muscles of the chin Pracuję z mięśniami podbródka and the nose. i nos. And we carry on here with Idziemy some dalej more muscles. z większą ilością mięśni. And she closes her eyes here. Zamyka oczy. And this is the muscles that controls the mouth, To są mięśnie kontrolujące usta, the smile. uśmiech. And I work with the muscles of the forehead. I pracuję z mięśniami czoła. And she gets a neck and part of the Otrzymuję chest. szyję i część klatki piersiowej. And the ears. At this point, they look prominent, but as I will continue here to cover the face with skin, they will blend more into the face. W tym miejscu uszy troszeczkę przeważają, natomiast one się wtopią w całą tą posturę, jak użyją skóry. And there are some more muscles before we I jeszcze więcej mięśni. come to this stage where I Zanim- cover Zanim zasłonię gliną the face with twarz. this layer representing the skin. I warstwa reprezentująca skórę. And as Dariusz told us, Darek powiedział nam, this documentary is broadcasted on Monday. w poniedziałek będzie nadany ten dokument. So this is as far as I can let you see of her face today, Więc actually. mogę pokazać tylko tyle. You have to wait for this documentary on Monday, but then the face will be revealed. Twarz będzie pokazana w dokumencie w poniedziałek. Muszę dodać, że w Szwecji. Which is called Field of Vampires. Będzie się nazywał Field of Empires, pole wampirów. And I'm really looking forward to that. It is
Oskar naprawdę się cieszy. I think it struck me that it's ironic that the people that buried this young lady, To ironia, że ludzie, którzy pochowali tą młodą kobietę, they did everything they could to prevent her from getting back to life. zrobili wszystko co mogli, żeby powstrzymać ją przed powrotem do życia. But we, the project Pień, we have made everything to get her back to life. A projekt Pień zrobił wszystko, żeby ją przywrócić. So it's a bit ironic, but it's Ironia. It's also a very it's a fantastic project, and I'm looking forward to reviewing the result eventually. Yes, and it's a very appropriate question to ask about the accuracy of facial reconstruction. The only way Można teraz zadać pytanie, jaka jest dokładność tej rekonstrukcji? How close we get is to make a blind test, and I made one some years ago. Żeby sprawdzić, jak blisko dostajemy się, robimy ślepą próbę. I zrobiłem taką próbę. I was contacted by a woman in the United States. Skontaktowała się ze mną kobieta z Ameryki. And she was putting together an exhibition about identity. Tworzyła wystawę na temat tożsamości. And she wanted me to make a reconstruction of a person now living in the United States that I did not know who it was. Chciała, żebym zrobił rekonstrukcję twarzy osoby, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale ja jej nie znam. So the idea was, once I was finished and sent her the photos of the reconstruction, I in return got the photos of the actual face. Pomysł był taki, że jak ja wyślę jej zdjęcia ukończonej rekonstrukcji, ona wyśle mi zdjęcia tej osoby. And this is what my reconstruction looked like. Tak wyglądała moja rekonstrukcja. And the only information I got that it was a man. Wiedziałem, że to jest mężczyzna. Now living in America. Mieszkający w Stanach Zjednoczonych. I called my colleague that is an osteologist. Zadzwoniłem do mojego kolegi osteologa. In bones. Eksperta od kości. To examine this copy of the skull to try to know more about it. Żeby zbadał kopię czaszki, żebym wiedział więcej na ten temat. And she told me that she thought it was a male in his mid-30s. Powiedział, że to mężczyzna około 30. Probably, it's not certain, but probably that he had European heritage. Prawdopodobnie pochodzenia europejskiego. And he had no traces of malnutrition. I nie miał śladów złego żywienia. And I sent the photo to this wysłałem to zdjęcie. The woman in America, and I got back this one. So this tells us in a quite good way the assets of the technique, but also what is not possible to predict. To mówi nam o zaletach techniki, ale oczywiście też o rzeczach, których nie możemy osiągnąć. Of course, the beard is not possible to tell from a skull. Oczywiście z czaszki nie można powiedzieć, że będzie miał brodę. But also the color of the eyes, you can see that he has dark brown eyes. Również koloru oczu. Tutaj ma ciemnobrązowe. And I sadly niestety choose blue eyes for my reconstruction. Wybrałem niebieskie. But if you have a look at compare the eyes, the nose and the mouth, and how they are proportioned in the face. Jeśli porównać oczy, nos i usta i jakie są ich proporcje na twarzy. And also the overall shape of the face. I kształt twarzy. They are quite alike. Są całkiem podobne. Also some asymmetries. His right eye there, as you see, is a bit higher placed. Również asymetrie, na przykład prawe oko jest trochę wyżej. As is the result in my reconstruction. Jest też taką w mojej rekonstrukcji. But he had some extra kilos. He's an American,
So I should have thought about that. Jest Amerykaninem, więc most powinienem people in wiedzieć, America że ma trochę ekstra kilogramów. nowadays actually are carrying some extra kilos. No bo tak jest w Ameryce. But this reflects what is accurate and what is a bit more speculative. To odzwierciedla, co jest dokładne, a co jest tylko spekulacją. What we can describe as carrying high quality is the overall shape of the face that we already have in the skull. To, co jest wysokiej jakości, to jest na pewno kształt. But also the proportions of the face, the distance between the eyes and the distance between eyes and nose. Proporcje twarzy. And the mouth. And these things are very important when we look upon a face that we haven't met before, we try to identify the face before us. I na te cechy patrzymy właśnie, kiedy patrzymy na twarz. And there have been investigations. The brain works in this way. We try to identify using the overall facial shape and the proportions of the face. Zbadano, tak, że my rozpoznajemy twarze właśnie poprzez sprawdzanie proporcji. And what is a bit more unexpected is that the nose is actually one of the features that are quite accurate when you make an evaluation of a facial reconstruction. I niespodziewanie nos jest również z dość dużą dokładnością odtwarzany. And of course, if we have DNA with a high quality, we can actually say the pigmentation, the very high, the high probability of the colors of the eyes, the skin, and the hair. Dzięki DNA możemy z dużym prawdopodobieństwem określić pigmentację. And these things are really important. You saw my reconstruction, what difference it makes when a person has dark eyes instead of Te rzeczy są light bardzo blue eyes. ważne, jak widać było na mojej rekonstrukcji. On the other hand, more speculative. Z drugiej strony bardziej spekulacyjne są the ears, as I mentioned, they are speculative. uszy. So we cannot know that much more than the location. Nie możemy wiedzieć więcej niż ich umiejscowienie. And a bit about the size of the ear, but that's about it. I trochę ich rozmiar. And in cases we don't have DNA, the pigmentation, the colors of the face becomes speculative. I jeśli nie mamy DNA, to spekulujemy również na temat pigmentacji. Yes, I'm going to finish here with some other projects that I Na koniec kilka projektów, have made które zrobiłem. the last years. First of all, here is an old woman, as you can see. Starsza kobieta, She's called Estrid, and she's about 1,000 years old. około 1000 lat. And we actually think that her name is Estrid Naprawdę myślimy, że ma na imię Estrid, because close to the grave they found rune stones niedaleko jej grobu odnalezione były runy, kamienie telling runiczne, us about a family mówiące o jej rodzinie. With a very a person of great influence and status called Estrid. O osobie, która była bardzo wpływowa, właśnie o imieniu Estrid. And we also know that she's in her 70s or even the 80s Wiemy, when że she ma około dies. 70-80 lat, kiedy umiera. Another elderly lady is Inna the starsza Warrior Queen. Pani Warrior Queen, królowa Warrior. And this is a project I made together with a Polish, actually, archaeological team some years ago. To robiłem dla polskiej ekipy archeologicznej kilka lat temu. And she is, it's a mind-blowing project because she was found in a grave with fantastic grave goods, with gold and textiles that were Niesamowity przypadek, została znaleziona w grobie z niesamowitym wyposażeniem złotym.
innymi przedmiotami. But also in the grave Ale there were 60 other women buried w tym grobie było jeszcze 60 innych pochowanych kobiet in different ages. w różnym wieku. But as the archaeologists could tell that they were all buried at the same occasion, Archeolodzy mogli stwierdzić, że były wszystkie pochowane z tej samej okazji. the only explanation is that they were sacrificed as this woman died. I jedyne wyjaśnienie to, że one zostały złożone w ofierze, kiedy ona zmarła. So this means that she must have been a very important high status person, perhaps the ruling queen of this society, the warrior culture. Oznacza, że była bardzo ważną, o wysokim statusie osobą w tej kulturze. Some 100 years later, the warrior culture submerged into the Inca culture. Ta kultura przerodziła się w kulturę Inków około 100 lat później. And this is from Sweden. It is the Vasa ship that sank in 1628. To ze statku w Szwecji, który zatonął w 1628 roku. And this reconstruction I made back in 2006. W 2006 roku zrobiłem tę rekonstrukcję. And at this time, he was called Gustav. Nazwano go Gustav. A man in his 40s, mid-40s. Mężczyzna około 40. And I made the reconstruction, and I was pleased with the face. But although I said to the project leader that there was something about this face that felt a bit wrong. Byłem zadowolony z tej twarzy, z tej rekonstrukcji, chociaż wiedziałem, że coś jest nie tak. And 5 years ago, they made a DNA investigation on all the skeletons from the Vasa, and 5 they lat temu found zbadano out wszystkie szkielety, przebadano DNA wszystkich szkieletów z tego statku. that Gustav, he was not a man, he was a female. Gustav był kobietą. So I had to make a new version, a female Musiałem version. zrobić nową wersję. And she was also, they said that she was a bit younger. She was like 30 years old or something. Powiedzieli, że była trochę młodsza, około 30 lat. And we could also see on the DNA that she had a pale skin tone. Miała bladą cerę she was blonde and with blue eyes. i była blondynką o niebieskich oczach. So she's nowadays called Gertrude or Więc Gertrude. jest Gertrudą. And just beside her skeleton at the ship, they found this peculiar high hat. Obok jej szkieletu znaleziono ten szczególny, wysoki kapelusz. And I think this tells the story of the occasion when the Vasa went for it was the first trip of the ship. Mówi to o okazji. To był pierwszy rejs tego statku. And the seamen were allowed to bring their wives on this journey. Żeglarze mogli w tą podróż wziąć swoje żony. So Gertrude, she must have, she took the best clothes that she had. Musiała wziąć to go najlepsze onto the ship. ubrania, jakie miała, kiedy wsiadała na ten statek. And sadly, she was one of the victims when the Vasa sank. Była jedną z ofiar. This is the oldest skeleton finding in Sweden. To najstarszy odnaleziony szkielet w Szwecji. He's almost 10,000 years old. And prawie 10 000 lat. He has the most prominent muscle attachments I've ever seen in a skeleton. He must have been like a ice hockey player or something, but much more muscular. He was the most robust and muscular guy I have ever seen the skeleton of. Ma bardzo mocne przyczepy mięśni, jeden z najbardziej umieśnionych szkieletów, jakie znalazłem, jak hokeista. And he was in his 50s when he died. Miał około 50, kiedy zmarł.
This is the oldest skeleton finding of Norway. To najstarszy szkielet znaleziony w Norwegii. And he was found in a cave. W jaskini. He has a syndrome, a condition of the skull that caused the skull when he's not more than 15 years old when he dies, but the skull has grown in a peculiar way because, yes? Jego czaszka rosła, ma pewien syndrom, jego czaszka rosła w bardzo szczególny sposób. Because the sutures or the seams of the skull has closed very early. Bardzo szybko mu się zamknęły. Causing the skull to expand in length back, the back of the skull. Więc czaszka rozrosła się do tyłu. It's not visible when he has hair, but you can see also the features of the face are a bit typical for this condition. Nie widać tego, kiedy ma włosy, ale widać na twarzy, jaki to typowy stan. And he is also very short. He's 15 years old, but something like 125 centimeters. Jest bardzo niski, 1,25 m przy wieku 15 lat. And this is the most asymmetrical face I have ever reconstructed. Asymetryczna twarz, jaką kiedykolwiek rekonstruowałem. It is a man from England, Bronze Age. Epoka brązu w Anglii. And it is he was also heavily undernourished, and he ciężko niedożywiony mężczyzna. He was very interesting to reconstruct as he had these asymmetrical features. Z powodu tych asymetrycznych cech był bardzo interesujący w rekonstrukcji. And the last project here I'm going to show is the Ice Maiden, Juanita, which is... Na koniec Juanita z epoki lodowcowej. She was found in the 90s by Johann Reinhardt. Odnaleziona w latach 90. And became world famous. He found her at the top, the summit of the mountains in Peru. Znaleziona na szczycie góry w Peru. With she was preserved in like an ice mummy. Była jak lodową mumią. Była prawie lodową mumią. With the textile perfectly preserved and the świetnie hair. Zachowanymi tkaninami, włosami. And also parts of skin and tissues. I kawałkami skóry i tkanki. So this reconstruction I made last year. Zrobiłem tę rekonstrukcję w zeszłym roku. And she was sacrificed by the Incas to their gods. Została przez Inków złożona w ofierze bogom. But the last year she lived, she was treated like a goddess. She was given the best food you could ever imagine. W ostatnim roku swojego życia była traktowana jak bogini, dostawała najlepsze jedzenie, jakie mogła dostawać. Because the Incas believed that she would get them in contact with their gods. She would be the connection between them and their gods. Inkowie wierzyli, że będzie mogła ich skontaktować z bogami, czyli będzie ich połączeniem z bogami. But it surely must have been very frightening to know that you are about to be sacrificed. So I don't think that she could enjoy that last year. Ten ostatni rok nie był dla niej zabawny, bo musiało być straszne żyć z myślą, że będziemy złożeni w ofierze. I have worked with a lot of different projects over the years. Pracowałem z wieloma projektami. They are all interesting, but wszystkie interesujące. There are few projects that are so intriguing as this one. Niewielu jest takich intrygujących jak ten. And it's also an ongoing project with this excavation in Pień that gives us new information all the time. Projekt Pień trwa nadal, daje nam nowe informacje. That makes this project so enjoyable to work with. So I'm very much looking forward to. Wspaniale się z nim pracuje i cieszę się. To Monday when we can reveal na the face. Poniedziałek. And then. Kiedy zobaczymy twarz. That you actually can meet the true face as close as we can get to the true face of Zosia. Tak blisko jak mogliśmy do prawdziwej twarzy Zosi się zbliżyć.
Thank you so much. Dziękuję bardzo. If you have questions, Jeśli macie pytania, I can answer them. możemy odpowiedzieć. Chciałam zapytać, jak długo panu zajmuje taka rekonstrukcja? Czy pan się tak zdyscyplinuje i codziennie, żmudnie pracuje? Jak to wygląda, ta pana praca? Yeah. It takes about, strangely enough, it takes longer and longer the last years, because I get more, I try to be more detailed. Coraz dłużej z każdym rokiem, bo jest coraz bardziej detalistą. But I would say it's like a work with Zosia. It takes about 8 to 10 weeks. Z Zosią pracowałem około 8 do 10 tygodni. And yes, I am very disciplined when I work. I jestem bardzo zdyscyplinowany. Although it's an unusual work I have, I try to treat it as I go to work from 8 to Chociaż to niezwykła praca, to 6 traktuję ją every day, jako regularną pracę. Yes, it's very disciplined. Jeszcze chciałam zapytać o zespół, bo na pewno pan pracuje w jakimś zespole. Chyba nie musi czy pan się musi tak martwić, że musi gdzieś pozyskać jakieś włosy takiego koloru, czy jakieś tam tkaniny. Czy ma pan takich współpracowników, którzy pan po prostu zleca, proszę mi poszukać takie włosy, czy no nie wiem, czy gałek ocznych, czy coś w tym stylu? Yes, I have colleagues that help me out with, Tak, mam kolegów, którzy pomagają especially the more scientific aspects of the work. w tych bardziej naukowych aspektach pracy. I collaborate with the geneticists, Współpracuję z genetykami, osteologists, osteologami od kości, archaeologists. archeologami. But when it comes to the more craftsmanship part of the work, Natomiast jeśli przychodzi do rzemiosła, I do most of the work myself, but I have one or two colleagues that helps me out from time to time. większość robię sam, chociaż mam 2 kolegów, którzy czasem mi pomagają. A jak to się stało, że akurat tym się zainteresowałeś i stwierdziłeś, że będziesz wykonywał taką pracę? That is a good question. Dobre pytanie. I don't know. When I studied archaeology, I read an article about a Englishman making facial reconstructions. Kiedy studiowałem archeologię, przeczytałem artykuł o Angliku, który rekonstruował twarze. And at that, I got very fascinated and thought that I have to get in contact with them. To mnie zafascynowało i strasznie chciałam się z nim skontaktować. So a few years later on, I took contact with him, and I was Zrobiłem to kilka lat później. invited to him to learn the technique, which was Zaprosił mnie do nauczenia just się techniki. fantastic. But why I got interested, I think it's to get a face from history. Czemu się tym zainteresowałem? Przywrócenie twarzy z historii It creates a bond, an emotional bond, and an emotional link to history in a unique way. tworzy więź z historią w bardzo unikalny sposób. And that we understand that people that lived thousands of years ago, they looked quite alike us today, actually. I zaczynam rozumieć, że ludzie, którzy żyli wiele lat temu, wyglądali jak And my. although a lot of things were different, things Wiele rzeczy like były inne. emotions and thoughts, they must have been quite like they To are emocje today. i myśli musiały być podobne do tych, które mamy dziś. So in a way, I think it's explaining how it is to be a human, and links us to history in a way that a skeleton cannot do. W pewnym sensie wyjaśniamy, jak to jest być człowiekiem, w takim sensie, w jakim szkielet nie może tego zrobić. And in the case of Zosia, I felt very strongly that it was important W przypadku Zosi myślałem, że to jest bardzo ważne, to make her a human and not this monster, not this vampire that she has become. żeby
sprawić, że jest człowiekiem, a nie tym potworem. To give her her human value back in a way. Dać jej tę wartość ludzką. So in that aspect, it's an important job, although w tym sensie to jest ważna praca. I think that's the main reason why I still find after 30 years this job very enjoyable. Yeah. Myślę, że dlatego właśnie po 30 latach ciągle bawię się tą pracą. Chciałbym zapytać, czy przez 30 lat pracy zdarzyła się Pan na przykład rekonstrukcja równoległa? Czyli wykonywał ją Pan i równolegle jakiś inny zespół i jaki efekt był ewentualnie? No, it has not yet, but Jeszcze I'm sure there are. I've seen actually some of my To się zdarza. projects that, artificial intelligence nowadays. Widziałem projekty, które sztuczna inteligencja They produce produkowała. so-called facial reconstructions, although they are not created in a scientific way. Nie są one tworzone w sposób naukowy. So I've seen one or two of my projects that has been more or less stolen or interpreted by an artificial z moich intelligence. projektów, które były zinterpretowane, ukradzione przez sztuczną inteligencję. Yeah, so that is the closest yet, but of course that would be an To byłoby interesujące. interesting method to evaluate the technique, of course. I żeby ocenić, jaka to jest technika. Czy po tylu latach pracy zdarzają się projekty, rekonstrukcje, które chciałby Pan zrobić jeszcze raz, ponieważ technika, wiedza tak się zmieniła, że wydają się jakby niekompletne? Yes, it's. I try to make the work as scientific as I can. Próbuję sprawić, żeby moja praca była tak naukowa, jak się da. And as science are progressing, the use of DNA has certainly Nauka idzie do przodu. made this field so much more accurate. Dzięki DNA nasza praca jest bardzo, ta dziedzina jest bardzo dokładna. So it is important to try to improve the technique all Ważne the jest, time, żeby ulepszać techniki and to collaborate with people like geneticists that can see they can read the DNA to know more about którzy mogą the odczytać features of the DNA face. i wiedzieć więcej o tych cechach. I mentioned before, I'm working with a project right now where we actually combine both this technique I use, which you could call a more osteological Teraz pracuję nad projektem, gdzie łączymy based techniki. technique. We combine that with DNA that is predicting the face, the features of the face. And I think that is the future of I to jest facial reconstructions. przyszłość, żeby połączyć techniki oparte na osteologii i na DNA. And I'm sure we will see a lot of progress in the coming years Na pewno w najbliższych latach zobaczymy wielki as postęp. they discover more and more about our DNA and Kiedy our odkryjemy genes. więcej o DNA. Czy ma Pan jakieś marzenie lub cel w pracy? Yeah, okay, a dream project, yeah. Actually, I think every project I get is a dream job. Wow. But Każdy nowy projekt jest marzeniem. yeah, but of course there are some certain ones. I'm still hoping that I can make a reconstruction of a mummy, Egyptian mummy. Wciąż mam nadzieję, że zrobię rekonstrukcję mumii egipskiej.
I thought I was doing the face of Tutankhamon some years ago. Myślałem, że robię twarz Tutenchamona jakiś czas temu. But this project was not realized, unfortunately. But that would have been fantastic. Ale nie zostało to sfinalizowane. Yeah, but it's not easy to tell which project becomes the most fascinating one. But I have to say, powiedzieć, który projekt jest najbardziej fascynujący. This project with Zosia has been just very, very special. Ale Zosia jest bardzo szczególna. Spojrzałem na zegarek i patrzę, że już jest taka godzina, jaka jest, więc myślę, że poprosimy tutaj Krysię, która rozpoczynała, i myślę, że tam klamrą zepnie całe nasze spotkanie. Tak, szanowni Państwo, ja wiem, że nie chcieliście mnie tutaj zobaczyć, bo chcielibyście jeszcze dłużej posłuchać tych ciekawych rzeczy, które tutaj Państwo mieli do powiedzenia. Ja bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję w imieniu Młyna Wiedzy i chyba wydaje mi się też Państwa, że chcieliście Państwo odpowiedzieć na nasze zaproszenie, przyjechać tutaj do nas na Młyna i powiedzieć troszeczkę więcej, co przez te ostatnie 2 lata od momentu tego fantastycznego odkrycia się wydarzyło, tak? Szanowni Państwo, oczywiście archeologia to jest fascynująca nauka, tak? I takim szczególnym, wydaje mi się, rodzajem stanowiska archeologicznego jest bez wątpienia cmentarzysko, tak? Za każdym razem, jak uda nam się odkryć cokolwiek, co gdzieś zostało w ziemi, jakiś ślad po człowieku, no jest dużym przeżyciem, tak? Coś, co nas łączy z tym, co było kiedyś. Natomiast na cmentarzysku, kiedy uda nam się trafić na taki pochówek czy inny, to jest niesamowite, tak? Zetknąć się z tym człowiekiem, którego już nie ma, ale który kiedyś był, tak? Ja osobiście zawsze się zastanawiałam, kim była ta osoba, tak? Co ona czuła, jak wyglądała, zdecydowanie. No wiele artefaktów, które znajdujemy w pochówkach, tak? Przy okazji takich pochówków oczywiście są w stanie nam powiedzieć, czym ta osoba się zajmowała, jaki był jej status społeczny i tak dalej. Ale bardzo długo nie byliśmy w stanie określić, jak ona wyglądała. Dzisiaj dzięki pracy takich osób jak Oskar, jest to możliwe i to jest niesamowite, takie przywrócanie tym ludziom twarzy, coś niesamowitego, naprawdę. Myślę, że wielu z nas pomoże jeszcze bardziej zobaczyć, że to nie są tylko kości, to jest człowiek, który kiedyś był, który żył, żeby sobie uświadomić, że to, co jest tu i teraz, zawdzięczamy temu, co było kiedyś, tak? Tym ludziom, którzy żyli kiedyś, tak? Fascynująca. Ja jestem zakochana w archeologii, myślę, że Państwo również, skoro tutaj przyszli nas odwiedzić. Naszym młodym gościom tutaj, którzy przyjechali dzisiaj do nas na ten wykład, jeżeli chcecie związać swoją przyszłość z archeologią, to polecam. Naprawdę warto, przygoda życia, no i też na pewno ucząca pokory, tak? Takie odkrycia jak tutaj odkrycie w Pniu, jak odkrycia na cmentarzysku, zdecydowanie tej pokory uczą. Szanowni Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Nie wiem, Pani Magda, za to, że chcieliście nas dzisiaj odwiedzić. Myślę, że w Młynie Wiedzy to nie jest nasze ostatnie spotkanie z archeologiem. Będzie mi bardzo zależało, żeby ta archeologia gościła u nas częściej. A już teraz z tego miejsca, bo jak Państwo wiecie, my tutaj bardzo mocno mielimy naukę, jak to w Młynach. 16 listopada, jeżeli chcecie Państwo, troszeczkę inny temat, bo my skaczemy z tematu na temat, ale do archeologii, Panie Profesorze, zdecydowanie wrócimy. 16 listopada spotkanie w ramach cyklu spotkań z nauką Naukomania. Tym razem we współpracy z Towarzystwem Psychodelicznym, proszę Państwa, zastanowimy się, jak różne substancje psychoaktywne wpływają na nasze życie, jak wpływają na współczesnego człowieka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wielkie brawa dla Państwa. I śmiało możemy wracać do domu. Wampirów, proszę Państwa, nie ma. To jest naukowo udowodnione. Nie ma.